Polska została namaszczona przez USA na dostawcę nierosyjskiego gazu, część układu surowcowego i filar bezpieczeństwa w regionie. Przełomowe badanie ma pokazać rentowność powrotu Niemiec do atomu. Atak na tankowiec dowodzi dalszej eskalacji w Iranie. Jest 4 maja 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. USA namaszczają Polskę na atlantycki lotniskowiec energetyczno-obronny. Na przekór bieżącym sporom Polacy konsekwentnie budują hub gazowy. Dostali także błogosławieństwo Białego Domu. Mogą zabrać ostatnich klientów Rosjanom i stać się amerykańskim lotniskowcem w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Rządy Polski i USA wydały wspólne oświadczenie o dialogu strategicznym, m.in. na temat budowy polskiego hubu gazowego, mającego dać gaz nierosyjski Europie Środkowo-Wschodniej. Stanowisko rządów jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, oznacza ono pełną zgodność stanowisk rządu oraz prezydenta w sprawie hubu gazowego w Polsce. Pojawia się niedługo po szczycie Trójmorza w Dubrowniku, na którym byli przedstawiciele obu ośrodków i promowali dostawy gazu przez Polskę do regionu. Na miejscu był prezydent i minister energii, którzy mówili o budowie Bramy Północnej. To termin wykuty w 2015 roku określający łącznie infrastrukturę importu gazu w Polsce, gazoport oraz Baltic Pipe. Dojdzie do nich FSRU, czyli pływający gazoport w Zatoce Gdańskiej, być może uwzględniający drugą jednostkę FSRU-2. Komunikat z dialogu strategicznego potwierdza zaangażowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w budowę hubu gazowego w Polsce pomimo bieżących różnic zdań na temat potencjału oraz zastosowania koncepcji Trójmorza przez Polaków. Po drugie, ten komunikat oznacza namaszczenie Polski na regionalny hub gazowy w czasie, gdy rozwijane są różne konkurencyjne szlaki, np. przez Chorwację oraz Grecję. Zaangażowanie USA może sprawić, że umowy będą podpisywane z odbiorem w polskich gazoportach. USA i Polska omówiły możliwość wzmocnienia współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, w tym poprzez bezpieczne dostawy LNG do regionu i wsparcie projektów cywilnej energetyki jądrowej z firmami z USA w celu zwiększenia mocy wytwórczych w Polsce. Czytamy w komunikacie. Amerykanie chcą maksymalizować eksport LNG przez Polskę i zabiegają o budowę drugiej elektrowni jądrowej rozważanej przez Warszawę. Trwają negocjacje na temat nowych umów z pośrednictwem Orlenu oraz bezpośrednich wykorzystujących infrastrukturę w Polsce. USA wyraziły poparcie ambicji Polski stania się regionalnym hubem gazowym, który zastąpi historycznie wrażliwy model zależności wschód-zachód z zróżnicowanym układem północ-południe. Czytamy w informacji po dialogu strategicznym. Polacy rozmawiają obecnie o kontraktach długoterminowych ze Słowacją, Węgrami oraz Ukrainą. Namaszczenie USA może ułatwić te rozmowy i doprowadzić do rozstrzygnięć w 2026 roku. Po trzecie, komunikat wskazuje jasny wzorzec budowy sojuszu polityczno-biznesowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzorem współpracy z Ukrainą Amerykanie chcą zaangażować się także w układ surowcowy z Polską. W komunikacie z dialogu strategicznego są wzmianki o budowie łańcuchów dostaw surowców krytycznych z udziałem Polski. To istotne w kontekście zaangażowania Polaków i Amerykanów w rozwój dostaw nierosyjskiego gazu na Ukrainę. Kijów zawarł też układ surowcowy z Waszyngtonem. Zaangażowanie Polaków w ten proces poprzez ustalenia z dialogu strategicznego pozwoli włączyć polskie firmy, np. KGHM, w ten proces i wykorzystać położenie geograficzne Polski do ustabilizowania sytuacji po ewentualnym zakończeniu wojny Ukrainy z Rosją. USA chcą także zmniejszyć wrażliwość wspólnoty transatlantyckiej na wpływy Chin, uzyskiwane z użyciem surowców krytycznych oraz komponentów energetyki odnawialnej, w których to sektorach Chińczycy dotąd dominowali. Komunikat z dialogu strategicznego ustawia także budowę hubu gazowego w Polsce oraz układ surowcowy w kontekście polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Obie strony podkreśliły zaangażowanie we wzmocnienie współpracy obronnej, w tym poprzez wzajemną obronę oraz wspólne odstraszanie, a także zaangażowanie w poszukiwanie nowych możliwości pogłębiania transatlantyckiej współpracy przemysłu zbrojeniowego, która zwiększy interoperacyjność, wzmocni obronę Polski i stworzy możliwości gospodarcze w obu krajach. Czytamy we fragmencie poświęconym obronności. Polacy konsekwentnie i pomimo różnic w polityce wewnętrznej zabiegają o utrzymanie współpracy transatlantyckiej oraz obecności USA w Europie Środkowo-Wschodniej w celu odpierania wpływów Rosji.
Zaangażowanie USA w budowę hubu gazowego w Polsce, budowę polskich elektrowni jądrowych, a także rozwój łańcuchów dostaw surowców krytycznych mają ugruntować rolę Amerykanów oraz rozstanie z gazem rosyjskim naraz. Czas na pozostałe wieści. Na początek z Polski. Niezależne SAF. Polska wdroży rozporządzenie Refuel EU zobowiązujące kraje unijne do wprowadzenia co najmniej 2% udziału zrównoważonego paliwa lotniczego SAF. To sposób na walkę z emisją, ale także zależnością od paliw kopalnych. Prezydent podpisał stosowną ustawę 30 kwietnia. Impreza łączona. Polska Grupa Energetyczna zaprasza na uroczystość z okazji rozpoczęcia prac offshore przy projekcie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 na 11 maja do Gdańska. Tego samego dnia Energa wmuruje kamień węgielny pod blok gazowy w tym mieście. Opowieść o Rurze. Według książki Bojana Panczewskiego władze polskie aktywnie chroniły sprawców sabotażu Nord Stream 2 przed organami ścigania. Książka powiela tezy o komandzie nurków z Ukrainy i pomija tropy prowadzące do Rosji. MSZ rosyjski podważa tezę o, cytuję, ukraińskich superpływakach, a więcej na stronie energydrink.today. Jeszcze wieści z Europy. Region razem. Ministrowie spraw zagranicznych krajów nordyckich i bałtyckich wydali wspólne oświadczenie o wzroście zagrożenia z Rosji oraz konieczności utrzymania wsparcia Ukrainy. Poparli sankcje wobec Rosjan i zmniejszanie wrażliwości strategicznych w energetyce, surowcach i technologiach. Powrót atomu. Według nieoficjalnych informacji aktualizacja głośnego badania Radiant Energy Group o odejściu Niemiec od atomu ma pokazać rentowną ścieżkę wznowienia pracy reaktorów w tym kraju. Rząd w Berlinie uznał, że wyłączenie ich było błędem, ale przywrócenie do pracy byłoby zbyt kosztowne. Demontaż w Niemczech. Ta część Niemców, która rozumie sytuację jak Polacy, doprowadziła do demontażu ciepłowni na terenie wyprowadzenia Nord Stream 1 i 2 na ląd. Instalacja zostanie rozmontowana i przekazana Ukrainie. Protestują politycy z AfD i BSW, broniąc rur Putina po sabotażu. Chiny oskarżają. Producent turbin wiatrowych Mingyang z Chin oskarża Wielką Brytanię o upolitycznianie sporu. Brytyjczycy zablokowali dostęp tej firmy do brytyjskiego łańcucha dostaw offshore. Podobne argumenty były używane w przeszłości przez Gazprom. Jeszcze wieści ze świata. Blokada naftowa. Drony ukraińskie zaatakowały w przerwie majowej naftoport w Primorsku oraz 2 tankowce zmierzające do naftoportu w Noworosyjsku. Ataki to sposób na ograniczenie przychodów Kremla i utrudnienie jego logistyki wojennej. Katastrofa ekologiczna. Wyciek paliw po ataku dronów Ukrainy na rafinerię i naftoport w Tułapse zanieczyścił rosyjski brzeg Morza Czarnego. Zgodnie z prawem międzynarodowym wszelkie konsekwencje agresji spadają na agresora, czyli Rosję. USA dają czas. Zwolnienie z sankcji amerykańskich na Łukoil zostało przedłużone do 30 maja. Nie ma kupców na niektóre aktywa tej firmy. Jest wstępne porozumienie o sprzedaży Łukoil International na rzecz amerykańskiego Carlyle. Eskalacja sankcji. Chiny nie uznały sankcji USA wobec 5 rafinerii odbierających ropę z Iranu. Amerykanie uderzają więc w terminal naftowy Qingdao-Hae w prowincji Shandong oraz jego prezesa. Kryzys trwa. Tankowiec został trafiony pociskami nieznanego pochodzenia w cieśninie Ormus blisko naftoportu Fujairah w Emiratach, pomimo zapowiedzi USA, że będą pomagać w żegludze przez ten szlak. Brent drożeje do ponad $108 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.